Polska od Bałtyku odepchnąć się nie da, powiedział podczas swojego słynnego exposé minister Józef Beck. Jego słowa były odpowiedzią na niemieckie żądania dotyczące Gdańska oraz tzw. polskiego korytarza, który elektryzował wzajemne stosunki przez cały okres dwudziestolecia międzywojennego. Jak wyglądała geneza powstania owego korytarza, czym on był i dlaczego stał się jednym z symboli II wojny światowej? Zapraszamy na kolejny film. Mecenasem dzisiejszego odcinka jest pani Małgorzata Goss. Ustalenie nowych granic było jednym z najważniejszych zadań podczas konferencji pokojowej kończącej I wojnę światową. Stary porządek upadł, podobnie jak niektóre imperia, w granicach których znajdowały się narodowości aspirujące do posiadania własnego państwa. Byli to m.in. Czesi, Finowie, Litwini oraz oczywiście Polacy, których sytuacja była jednak wyjątkowo skomplikowana. Ogłoszenie niepodległości i powołanie władz to jedno, ale zorganizowanie nowych granic, których przecież stworzenie musiało odbyć się kosztem państw dotychczas zajmujących ziemie polskie, stanowiło nie lada wyzwanie. Na wschodzie Polacy mieli stosunkowo wolną rękę, mimo sugerowanej przez aliantów tzw. linii Kerzona. Rządziło tam de facto prawo silniejszego. Jak zauważył Piłsudski w rozmowie z Władysławem Baranowskim, jednym z jego delegatów na konferencję pokojową w Paryżu, na wschodzie są drzwi, które się otwierają i zamykają i zależy kto i jak szeroko siłą je otworzy. Piłsudski zauważał przy tym, że wszystko, co możemy zdobyć na zachodzie, zależy od Antanty, o ile zechce ona mniej lub więcej ścisnąć Niemcy. Na konferencji pokojowej w Paryżu, której obrady rozpoczęły się 18 stycznia 1919 roku, kluczowe decyzje podejmowała tzw. Rada 10, którą stanowiło po dwóch przedstawicieli 5 mocarstw. Mianowicie Francji, Wielkiej Brytanii, Stanów Zjednoczonych, Japonii oraz Włoch. W rzeczywistości jednak o sprawach europejskich decydowały przede wszystkim 3 pierwsze wspomniane państwa. Do udziału w obradach zaproszono 27 państw. Polaków reprezentował tzw. Komitet Narodowy Polski, w którym główną rolę odgrywali Roman Dmowski oraz premier Ignacy Paderewski. Od 1919 roku towarzyszyli im przedstawiciele Józefa Piłsudskiego. Można więc z pewną dozą ostrożności wskazać, że poglądy komitetu mieściły się w granicach większości ważniejszych polskich ugrupowań politycznych. Polskie aspiracje były naprawdę duże. Można byłoby nawet stwierdzić, że były nieco oderwane od rzeczywistości, posiadając jednak swoje uwarunkowania historyczne i swoją rację, co w niczym nie pomagało. W ogólnym skrócie Polska domagała się granic sprzed 1772 roku. W łonie polskiej delegacji nie brakowało oczywiście rozmaitych koncepcji dla odrodzonej Rzeczypospolitej. Wszystkich z całą pewnością łączył jednak jeden konkretny aspekt, mianowicie dostęp do morza. W swoim życzeniu Polacy nie byli zresztą odosobnieni, a ważnym argumentem w ich rękach był program pokojowy lansowany przez Thomasa Woodrowa Wilsona. W swoim orędziu do Kongresu z dnia 8 stycznia 1918 roku prezydent przedstawił 14 punktów, które jego zdaniem mogłyby zagwarantować pokój w powojennej Europie. 13 z tych punktów dotyczył bezpośrednio Polski. Wilson twierdził, że niezbędne jest stworzenie niepodległego państwa polskiego na terytoriach zamieszkanych przez ludność bezsprzecznie polską, z wolnym dostępem do morza, niepodległością polityczną, gospodarczą, a integralność terytoriów tego państwa powinna być zagwarantowana przez konwencję międzynarodową. Naturalnym skojarzeniem strony polskiej, jeśli chodzi o dostęp do morza, był oczywiście Bałtyk i Gdańsk, o którym jednak prezydent Wilson przezornie nie wspomniał. Prawdę mówiąc, w gronie prezydenta już od 1917 roku pojawiały się zdecydowane głosy sugerujące mu, że przyznanie Polsce Gdańska będzie błędem i punktem zapalnym, porównując je wprost do Alzacji i Lotaryngii. Wilson więc, choć niewątpliwie sprawie polskiej przychylny, liczył na to, że ujście Wisły i Gdańsk uzyskają po prostu międzynarodowy charakter. Dyskusje na temat polskiego dostępu do morza stanowiły jeden z najważniejszych i przy okazji najtrudniejszych aspektów poruszanych podczas konferencji pokojowej w Paryżu. Sam spór polsko-niemiecki stał się zaś idealną areną do starć między mocarstwami. Stronę polską reprezentowała Francja,
która proponowała jak największe ograniczenie pokonanych Niemiec. Rola tego państwa po I wojnie światowej zaczęła jednak mocno podupadać, a główną siłę na kontynencie stanowiła odtąd Wielka Brytania, której wyraźnie kibicowały Stany Zjednoczone. Albion był w tym czasie reprezentowany przez człowieka, którego bardzo trudno nazwać przyjacielem Polaków. David Lloyd George, premier Zjednoczonego Królestwa, germanofil, stał w opozycji względem okrajania Niemiec po I wojnie światowej i przy okazji był prawdziwym autorem sformułowania polski korytarz. Ten polityk miał na swoim koncie również inne krzywdzące sformułowania. Twierdził m.in., że przekazać Polakom śląski przemysł to tak, jakby dać małpie zegarek. Nie inaczej wyglądały jego poglądy w kontekście przyznania Polsce dostępu do morza z Gdańskiem jako głównym portem. Gdy dowiedział się o polskich aspiracjach, w tym chęci przyłączenia miasta, zareagował bardzo gwałtownie i nawet zniszczył raport Komisji do Spraw Polskich. 27 marca premier Wielkiej Brytanii wystosował memorandum, w którym zakwestionował przynależność Gdańska do Polski. Kolejne posiedzenia Rady Najwyższej pokazały, że ku stanowisku brytyjskiemu coraz bardziej skłania się strona amerykańska. Co istotne, to właśnie wtedy brytyjski premier użył określenia corridor, który tak ochoczo zaadaptowała później niemiecka propaganda. Ostatecznie 1 kwietnia Lloyd George zaproponował stworzenie instytucji wolnego miasta, co miało już w przypadku Gdańska precedens w przeszłości. Rada Najwyższa przyjęła tę propozycję, która nawiasem mówiąc nie była jakoś bardzo krzywdząca dla Polski. Z kolei 7 maja przedstawiono ją stronie niemieckiej, która traciła bardzo wiele i zareagowała niezwykle ostro. Przedstawiony i ostatecznie przyjęty projekt powodował, że niemieckie Pomorze traciło połączenie lądowe z tzw. Prusami Wschodnimi ze stolicą w Królewcu. Ponadto Gdańsk, jako główny port na Bałtyku, mimo tego, że nie dostawał się w bezpośrednią władzę Warszawy, nie pozostawał również przy Berlinie, co ten odbierał jako potwarz, domagając się nawet własnego korytarza przez korytarz polski. Względem powyższych ustaleń nie popełniono już żadnych znaczących zmian, a miesiąc później, 28 czerwca 1919 roku, podpisano w Wersalu traktat kończący I wojnę światową. Zadajmy sobie teraz pytanie, o co szła gra i jak dokładnie wyglądał charakter ziem, które zostały przyznane Polsce. Jeśli chodzi o polskie województwo pomorskie, ów słynny korytarz, to oficjalnie powstało ono 12 sierpnia 1919 roku. Ludność województwa wynosiła w 1921 roku 935 000 osób, a 10 lat później wzrosła do 1 080 000 osób. Podział narodowościowy przedstawiał się zaś na początku lat 20. następująco. Polacy i Kaszubi liczyli 757 000 mieszkańców, stanowiąc przy tym aż 81% ogółu ludności. Niemcy liczyli 175 000, co dawało blisko 19% ogółu mieszkańców. Liczba była to niemała, zdecydowana większość zajmowała tereny przygraniczne. Województwo zajmowało pierwotnie ponad 16 000 km², jednakże w 1938 roku doszło do rozszerzenia jego granic przez przyłączenie kolejno 4 powiatów z województw wielkopolskiego i 4 z mazowieckiego oraz przyłączenia Chełmc i Kruszwicy z powiatu mogileńskiego. Dzięki temu obszar województwa zwiększył się do ponad 25 000 km². Czy to było dużo? W skali całej Rzeczypospolitej województwo faktycznie wygląda jak korytarz do morza. W rzeczywistości jednak, po zmianach z 1938 roku, pod względem powierzchni prawie dorównywało ono Belgii. Województwo pomorskie wpisywało się w polską historię i tradycję dostępu do morza, obecną zarówno w dobie piastowskiej, jak i również okresie jagiellońskim i elekcyjnym. 123 lata niewoli, mimo rozmaitych prób, nie zdołały zgermanizować ludności zamieszkującej owe tereny. Zupełnie inaczej przedstawiała się kwestia Gdańska, czy mówiąc precyzyjnie Wolnego Miasta Gdańska, którego początki oficjalnie datuje się na 15 listopada 1920 roku. Granice Wolnego Miasta Gdańska dalece wykraczały poza tytułowe miasto, obejmując swym zasięgiem Nowy Dwór Gdański, Nowy Staw, Oliwę, Sopot oraz Pruszcz Gdański. Terytorium Wolnego Miasta wynosiło blisko 2000 km² i było zamieszkiwane przez około 350 000 osób w 1920 roku. W 1933 roku liczba ta wzrosła do 407 000, a 6 lat później spadła do 388 000 mieszkańców. Polska otrzymała prawo do reprezentowania Wolnego Miasta na arenie międzynarodowej. Ponadto miasto zostało włączone w polski obszar celny,
a sama Polska zyskała prawo do wykorzystywania portu w eksporcie i imporcie towarów. Ponadto Rzeczpospolita posiadała własną służbę pocztową i telegraficzną na terenie Wolnego Miasta Gdańska, które zobowiązywało się przy okazji do przestrzegania i respektowania praw mniejszości, zarówno religijnych, jak i narodowościowych. Biorąc pod uwagę zdecydowanie niemiecki charakter miasta, było to bardzo dużo. Na terenie Wolnego Miasta Gdańska, choć oczywiście wszelkiego rodzaju szacunki musimy przyjmować z dużą ostrożnością, Polacy stanowili od 9 do 13% ogółu mieszkańców. Dla samego Gdańska liczby te mogły być jeszcze niższe. Tym samym mieszkańcy Wolnego Miasta przez cały okres jego funkcjonowania dążyli do przyłączenia do Niemiec. Swoją niechęć do Rzeczypospolitej gdańscy Niemcy wyrazili w wyjątkowo nikczemny sposób. W 1920 roku dokerzy ogłosili strajk, przez który nie mogło dojść do przeładunku statków wiozących amunicję dla polskiej armii. Sytuacja była poważna. Bolszewicy znajdowali się w ofensywie i amunicja była niezbędna dla tworzącej się od 1 lipca Armii Ochotniczej. Ostatecznie polscy robotnicy przy pomocy angielskich żołnierzy dokonali rozładunku na tzw. Martwej Wiśle. Sama sytuacja, niewątpliwie inspirowana ze strony Berlina, który utrzymywał w tamtym momencie ścisłe relacje z Moskwą, pokazywała, że Gdańsk będzie bardzo trudnym partnerem. Aczkolwiek warto w tym miejscu podkreślić, że Gdańsk zyskał całkiem sporo na współpracy z Polską. W 1928 roku obsługiwał bowiem około 34% eksportu Rzeczypospolitej. Wspomniane problemy, niejasności i wrogość spowodowały, że przez cały okres międzywojnia kwestia korytarza i Wolnego Miasta stanowiły jeden z głównych elementów niemieckiej polityki rewizjonistycznej. O prastarych niemieckich ziemiach można było usłyszeć zarówno w dusznych piwiarniach, jak i uniwersyteckich aulach. Znamiennym pozostaje bowiem, że utrata tak dużej ilości terenów jednoczyła zarówno robotników i studentów, jak i również oficerów, arystokrację czy inteligencję. Należało w związku z tym uderzyć w odpowiednie tony, aby zjednać sobie sympatię mas. Bardzo wiele energii poświęcono kwestii Pomorza już w czasach Republiki Weimarskiej. Jakkolwiek powszechnie okres tego państwa kojarzony jest z uniżonością względem dyktatu wersalskiego, w czym przede wszystkim padamy ofiarą manipulacji Hitlera, który swoje rządy przeciwstawiał rzekomej gnuśności poprzedników, to rewizjonizm był w Republice stale obecny i stale rozwijany. Zaangażowano w tym celu prasę, instytucje publiczne oraz prywatne, mniejszość niemiecką w Polsce oraz przedstawicieli inteligencji, głównie z Królewca, którzy pragnęli dowieść niemieckości utraconych ziem. Do Królewca szybko dołączyły ośrodki naukowe w Berlinie oraz Wrocławiu, których przedstawiciele błyskawicznie dzielili się efektami swoich badań, a zawartym w nich ustaleniom wtórowała niemiecka prasa. W kolejnych latach Republika Weimarska zaczęła wychodzić z politycznego impasu, a rozmaite zmiany dokonane przez ministra spraw zagranicznych Gustawa Stresemana spowodowały, że Niemcy zaczęły coraz częściej pojawiać się na arenie międzynarodowej i odzyskiwać tym samym utraconą pozycję. O ile wcześniej mogły liczyć jedynie na kontakt z równie izolowanym Związkiem Sowieckim, czego przykładem był traktat w Rapallo z 1922 roku, o tyle już 3 lata później w szwajcarskim Locarno Niemcy jako równoprawny partner pojawiły się wśród innych państw europejskich. Co gorsza, zbliżenie Berlina z Londynem, Paryżem i Rzymem odbyło się kosztem ich relacji z Warszawą i Pragą, odpowiedzialnego za podpisanie dokumentu ministra Aleksandra Skrzyńskiego. Piłsudski w charakterystycznym dla siebie stylu nazwał suczką lokarneńską, podkreślając tym samym szkodliwość dokumentu. Coraz bardziej pewny siebie rząd w Berlinie wysyłał nawet do niemieckich placówek dyplomatycznych i konsularnych obszerne opracowania, w których wypunktowano niemieckie roszczenia terytorialne, sprowadzające się w zasadzie do zlikwidowania korytarza i włączenia go do Niemiec. Do powyższych działań dołączyły mniej lub bardziej inspirowane incydenty, jak np. niszczenie polskich skrzynek pocztowych na terenie Wolnego Miasta Gdańska, czy po prostu nierespektowanie praw Rzeczypospolitej w tym miejscu, co stawało się przedmiotem dyskusji coraz bardziej słabnącej Ligi Narodów. Zaczęło się to w końcu spotykać z polską odpowiedzią, choć warto w tym miejscu podkreślić, że Warszawa nie aspirowała do uzyskania czegoś więcej ponad to, co otrzymała w Wersalu. Ważną instytucją stojącą na straży praw Polski na północy i zachodzie był Związek Obrony Kresów Zachodnich, a głównym tytułem prasowym jego członków była tzw. Strażnica Zachodnia. W skład związku wchodzili m.in. polscy naukowcy związani z Uniwersytetem Poznańskim,
którego powstanie w 1919 roku samo w sobie dowodziło konieczności posiadania ośrodka akademickiego na terenie dawnego zaboru pruskiego. W 1925 roku powołali oni dodatkowo specjalne towarzystwo naukowe o nazwie Instytut Bałtycki, mającym swoją siedzibę najpierw w Toruniu, a potem w Gdyni. Spośród polskich naukowców wchodzili przedstawiciele wielu dziedzin, zarówno historii, jak i geografii, prawa czy archeologii. Spośród wszystkich, którzy podjęli naukową walkę z niemieckim rasizmem, wymienić wypada m.in. Józefa Kostrzewskiego, Stanisława Pawłowskiego, Szymona Askenazego czy Stanisława Sławskiego. Naprawdę chciałbym w tym miejscu wymienić wszystkich polskich naukowców, którzy byli zaangażowani w to niełatwe zadanie. Szczególnie, że byli oni później prześladowani przez reżim hitlerowski. Ich nazwiska znajdowały się na starannie przygotowanych listach proskrypcyjnych, na których umieszczano osoby przewidziane do likwidacji. Jedni, jak Kostrzewski, ukrywali się przez cały okres wojny pod zmienionym nazwiskiem i przeżyli okupację. Inni, jak Pawłowski czy Sławski, zostali zamordowani przez Niemców. Warto również zauważyć, że okupacja takich ziem jak Wielkopolska czy Pomorze nie bez powodu miała bardzo brutalny charakter. Doskonale pamiętano o silnym przywiązaniu mieszkańców tych ziem do polskości, która była tępiona z dużo większym zaangażowaniem, aniżeli w centralnych rejonach Polski. Do 1933 roku w zasadzie nieprzerwanie rozbudowywano niemiecką machinę naukową i propagandową, mającą na celu podważenie polskich praw do ziem otrzymanych kosztem Niemiec. Berlin coraz śmielej nawoływał nie tylko do rewizji korytarza, ale w ogóle całego zaboru pruskiego, próbując przy okazji jak najbardziej zohydzić Polskę w oczach własnych obywateli oraz zagranicy. Pisano zatem, że całą kulturę Polacy zawdzięczają Niemcom, że polskie elity polityczne nie są w stanie sprawnie rządzić krajem, że Polska to państwo sezonowe i wreszcie, że w Polsce dominuje polnische Wirtschaft, czyli absolutna gospodarcza anarchia. Warszawa w dużym stopniu patrzyła na to wszystko z dystansem. Wraz z przejęciem władzy przez Piłsudskiego w 1926 roku głównym wrogiem w polskim dyskursie stawał się Związek Sowiecki, a polską politykę historyczną i filozofię wojenną budowano w oparciu o wojnę polsko-bolszewicką. W 1932 roku miały jednak miejsce dwa wydarzenia, które spowodowały, że sprawom morskim należało się przyjrzeć z dużo większą uwagą. Pierwszą z nich był tzw. kryzys gdański, podczas którego polska marynarka wojenna musiała bezpośrednio zaakcentować swoją obecność w wolnym mieście Gdańsku. Drugą z tych kwestii było przejęcie teki ministra spraw zagranicznych przez Józefa Beka. Jakkolwiek pod adresem tego polityka można wystosować wiele słów krytyki, o tyle warto zauważyć, że od samego początku zdawał on sobie sprawę z niemieckiego zagrożenia, a sprawy morskie były dla niego szczególnie ważne. W Niemczech tymczasem zachodziły spore zmiany. 30 stycznia 1933 roku szefem koalicyjnego rządu został Adolf Hitler, a kilka dni później udzielił wywiadu, w którym stanowczo podkreślił, że prędzej czy później Polska będzie musiała oddać korytarz. W maju 1933 roku doszło nawet do powołania tzw. Związku Niemieckiego Wschodu, który jednoczył wszystkie organizacje kresowe i stawiał sobie za cel krzewienie polityki rewizjonistycznej. Co znamienne, herb tego związku nawiązywał do heraldyki zakonu krzyżackiego, której dodano Hakenkreuz. Mimo wszystko nie oznaczało to eskalacji problemu, wręcz przeciwnie. Hitler bardzo szybko odnalazł się w sytuacji międzynarodowej i doszedł do wniosku, że kwestia Pomorza nie jest póki co sprawą pierwszoplanową. Führerowi zależało przede wszystkim na tym, aby skupić się na sprawach wewnętrznych, rozbudować armię, rozwinąć przemysł, powoli i za przyzwoleniem aliantów łamać kolejne postanowienia traktatu wersalskiego. Jego orientacja polityczna zwróciła się bardzo szybko ku zjednaniu sobie Polski, przybraniu bardziej znormalizowanego tonu, bardziej optymalnego, bardziej neutralnego kursu, co samo w sobie zakończyło się podpisaniem Paktu o nieagresji w 1934 roku. Takich gestów było więcej. Jeszcze przed podpisaniem wspomnianego paktu, 28 maja 1933 roku, odbyły się wybory do gdańskiego Volkstagu. Wygrali je przedstawiciele NSDAP liczbą 38 mandatów na 72. Z pozoru mogłoby to oznaczać radykalizację i tak już napiętych nastrojów. Jednakże zwycięzcy ograniczyli się do deklaracji, że ich partia życzy sobie pokojowego porozumienia z Polską, a w razie objęcia władzy będzie dokładnie dotrzymywać umów i respektować ustalone w nich prawa Polski oraz lojalnie przestrzegać konstytucji gwarantowanej przez Ligę Narodów.
Na pierwszy rzut oka oznaczało to całkiem sporą zmianę we wzajemnych kontaktach, z której zresztą czerpały obie strony. Warto podkreślić, że do 1939 roku relacje polsko-niemieckie ulegały normalizacji. Zakończono wojnę gospodarczą, organizowano wizyty dyplomatyczne na najwyższym szczeblu oraz ograniczano ataki propagandowe. W tym celu zbierały się nawet specjalne polsko-niemieckie komisje ustalające, jakie zwroty mogą nadszarpnąć wrażliwość jednej czy drugiej strony. Doszło nawet do sytuacji, w której III Rzesza Niemiecka wyrażała bodaj największą żałobę z powodu śmierci marszałka Piłsudskiego spośród wszystkich państw zaproszonych na uroczystości pogrzebowe. Hitler nie tylko wysłał osobisty telegram do żony Piłsudskiego, ale również nakazał wyprawić egzekwie w Berlinie, podczas których przygotowano imitację trumny, a Hitler usiadł w pierwszym rzędzie. Był to zarazem jedyny przypadek jego uczestnictwa w nabożeństwie religijnym podczas sprawowania przezeń władzy. Oczywiście nie znaczy to, że zaczęto respektować wszelkie prawa i konstytucję wolnego miasta Gdańska. Dochodziło w dalszym ciągu do rozmaitych incydentów, a w pewnym momencie Gdańsk stał się jednym z najbardziej nazistowskich miast. Jak zapamiętał Bernard Newman, brytyjski szpieg przemierzający na rowerze tę część Europy, w Gdańsku widziałem więcej swastyk na milę kwadratową niż gdziekolwiek w Niemczech. W 3 witrynach sklepowych na 4 wisi portret Adolfa Hitlera, w 4 zaś wiszą aż 2. Właśnie byłem świadkiem wstrzymania ruchu na głównej ulicy, bo przechodziły pochody nazistowskich organizacji młodzieżowych. Każdy woła Heil Hitler, a ponadto ludzie wymawiają to pozdrowienie tak, jakby rzeczywiście tak myśleli. Głównym celem ataku była Liga Narodów, która i tak w tamtym momencie nie stanowiła już żadnej władzy, żadnej wartości. Gdy Polacy dostrzegali i zgłaszali jakieś uchybienia, Niemcy zapewniali o swojej sympatii. Obiecywali bardzo dużo, ale nigdy nic konkretnego. Hitler zaspokajał zresztą swój apetyt na innych stołach. Przywracając powszechną służbę wojskową i remilitaryzując Nadrenię, zwrócił się w kierunku Austrii, po której przyłączeniu zaczął żądać od Czechów oddania Sudetów. To ostatnie zaowocowało rozmontowaniem Czechosłowacji, powstaniem wasalnego państwa słowackiego, a wreszcie wchłonięciem Czech i stworzeniem protektoratu. A wszystko to przy aprobacie mocarstw, autorów traktatu wersalskiego. Po tych spektakularnych zwycięstwach oczy Berlina zwróciły się w kierunku Pomorza. Niemcy coraz bardziej zaczęły naciskać na stronę polską, by ta podjęła się rewizji traktatu wersalskiego. Pozwoliła przyłączyć Gdańsk do Rzeszy Niemieckiej i poprowadzić eksterytorialną autostradę przez korytarz gdański, łączącą III Rzeszę Niemiecką z Prusami Wschodnimi. Propozycję złożono 24 października 1938 roku, lecz Polska odmówiła. Rozmowy przeprowadzono jeszcze dwukrotnie w styczniu i raz w lutym. Jednakże polska nota z 26 marca definitywnie zakończyła dyskusję. Dalej wydarzenia potoczyły się niezwykle szybko. 6 kwietnia podpisano polsko-brytyjską deklarację wojskowo-polityczną, a 28 kwietnia Hitler wypowiedział deklarację o niestosowaniu przemocy z Polską. W obliczu gorących wydarzeń Józef Beck wygłosił w Sejmie słynne exposé, w którym sprawy bałtyckie zajmowały naczelne miejsce. Muszę sobie postawić pytanie, o co właściwie chodzi. Czy o swobodę ludności niemieckiej w Gdańsku, która nie jest zagrożona? Czy o sprawy prestiżowe? Czy też o odepchnięcie Polski od Bałtyku, od którego Polska odepchnąć się nie da? Obie strony stały nieugięcie na swoich stanowiskach. Konfrontacja zbliżała się nieuchronnie. 23 sierpnia 1939 roku doszło do podpisania paktu między Niemcami a Związkiem Sowieckim. 2 dni później niemiecki pancernik Schleswig-Holstein wpłynął z kurtuazyjną wizytą do gdańskiego portu, a nad ranem 1 września otworzył ogień. II wojna światowa rozpoczęła się na Pomorzu, czyli w miejscu, które stanowiło jeden z głównych przedmiotów obrad konferencji kończącej I wojnę światową. Czego uczy nas historia korytarza? Na pewno tego, że nie ma idealnych i trwałych pokojów, ale również tego, że pozostawianie jakichkolwiek punktów zapalnych grozi kolejnym konfliktem. A jeśli jesteście Państwo ciekawi tego, jak współcześni opisywali wolne miasto Gdańsk oraz tzw. polski korytarz, to serdecznie polecam książkę pod tytułem Rowerem wokół Bałtyku, autorstwa cytowanego już dzisiaj Bernarda Newmana. Bystry Anglik przemierza rozmaite krainy, dzieląc się z czytelnikami swoimi niezwykle interesującymi spostrzeżeniami. Książki w dłonie. A póki co serdecznie dziękuję Państwu za uwagę i do zobaczenia w kolejnym odcinku.
W dzisiejszym odcinku pragniemy serdecznie pozdrowić panie Annę Unruk-Cichoń, Ewę Ogrodnik, Małgorzatę Gos, Urszulę Babiuch, Ewę Pielichowską oraz Justynę Stopińską. Ponadto pragniemy serdecznie pozdrowić panów Piotra Borkiewicza, Radosława Kuśmierza, Damiana Dziedzica, Tomasza Sadurskiego, Piotra Sadorskiego, Kamila Kubowa, Huberta Kędziorka, Dariusza Stylmaczonka, Adriana Flora, Piotra Kośmidera, użytkownika Dźwiedziu, Huberta Walasa i kanał Good Times Bad Times, Pawła Łabno oraz Rudolfa Miczkę. Ty również możesz mieć wpływ na tworzone przez nas materiały. Dołącz do nas już dziś na platformie Patronite. Zachęcamy do obserwowania naszych pozostałych mediów społecznościowych, na których znajdziecie wiele dodatkowych treści, ciekawostek, zapowiedzi odcinków i materiałów zza kulis.